Sponsorem programu jest sklep internetowy steki.pl. Polskie mięso wołowe, steki i burgery z bezpieczną dostawą do Twojego domu. Patronem odcinka jest siepomaga.pl. Największa moc pomagania. Chiny i Stany Zjednoczone uważają, że cieśnina Ormus powinna zostać otwarta. Xi Jinping ostrzega Donalda Trumpa przed sporem o Tajwan. Ameryka miała podjąć decyzję o wstrzymaniu relokacji wojsk w Polsce. Minister Obrony Narodowej zaprzecza tym informacjom. Polska sprzeciwia się szybkiej ścieżce przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Były szef kancelarii prezydenta Ukrainy miał konsultować decyzje kadrowe z wróżbitą. Premier Łotwy podała się do dymisji w związku z wtargnięciem ukraińskich dronów. Niemcy wycofały się z wprowadzenia ustawy o ekologicznym ogrzewaniu. Piątek, 15 maja. To jest układ poranny. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opowiadają się wspólnie za otwarciem cieśniny Ormus. Chiński przywódca uważa kwestię Tajwanu za najpoważniejszy problem w relacjach z amerykańskimi władzami. Pierwszy dzień wizyty Trumpa w Pekinie zakończył się wspólnym bankietem z Xi. Wcześniej obaj politycy rozmawiali na temat stanu relacji pomiędzy swoimi państwami. Zdaniem chińskiego przewodniczącego stosunki amerykańsko-chińskie są najważniejsze z punktu widzenia całego świata. Ważne jest więc, żeby ich nie popsuć. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio poinformował, że Waszyngton i Pekin mają wspólny pogląd na kwestię blokady cieśniny Ormus. Jeden z najważniejszych światowych szlaków handlowych powinien zostać otwarty ze względów gospodarczych. Trump według Rubio nie prosił jednak Xi, żeby wpłynął w tej sprawie na Iran, choć jest on bliskim sojusznikiem Chin. Chciał jedynie przedstawić dokładnie amerykańskie stanowisko w sprawie irańskich działań w Zatoce Perskiej. Kolejnym tematem poruszonym przez przywódców dwóch światowych potęg była kwestia Tajwanu. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej uważa wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Republiki Chińskiej za poważny problem dla amerykańsko-chińskich relacji. Xi powiedział, że USA powinny zachować szczególną ostrożność w sprawie Tajwanu, bo jego niepodległość jest nie do pogodzenia z pokojowym współistnieniem zainteresowanych państw. Trump jest zainteresowany bliską współpracą z Xi w celu wzmocnienia wzajemnej współpracy i komunikacji. Według niego Ameryka wraz z państwem środka może zrobić wiele wielkich i dobrych rzeczy dla obu krajów oraz dla świata. Amerykańskiemu prezydentowi podczas jego dwudniowej wizyty w chińskiej stolicy towarzyszy grupa kilkunastu szefów wielkich koncernów, na czele z właścicielem Tesli Elonem Muskiem i prezesem Apple Timem Cookiem. Trump zachęcał firmy ze Stanów Zjednoczonych do rozszerzenia biznesowej współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami. Xi powiedział z kolei, że jego kraj będzie jeszcze bardziej otwarty na podmioty z USA. Amerykańskie koncerny już w tej chwili mają być mocno zaangażowane w reformowanie chińskiej gospodarki. Pekin chce stawiać na dalsze zacieśnianie powiązań z Waszyngtonem w sektorze handlowym, rolniczym, zdrowotnym, zbrojeniowym czy turystycznym. Stany Zjednoczone miały wstrzymać relokację swoich wojsk na terytorium Polski, twierdzi telewizja Euronews. W środę i czwartek pojawiającym się doniesieniom na ten temat zaprzeczał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zajmujący się sprawami wojskowymi amerykański portal Army Times podał w środę, że USA podjęły decyzję o redukcji swojej obecności militarnej w Europie. Stany Zjednoczone miały zrezygnować z rotacyjnego przemieszczenia 5 000 swoich żołnierzy stacjonujących w Polsce. W czwartek wieczorem telewizja Euronews miała potwierdzić te informacje u swoich źródeł w Sojuszu Północnoatlantyckim. Departament Wojny USA miał podjąć decyzję o odwołaniu decyzji o wysłaniu 4 000 żołnierzy do Polski. Zmiany są związane z planami redukcji amerykańskiego garnizonu w Niemczech o 5 000 wojskowych. Stacja zauważa, że 1 maja w Teksasie odbyła się uroczystość pożegnania 1. Dywizji Kawalerii. Świadczy to o zaawansowanych planach przeprowadzenia zmiany rotacyjnej wśród amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wicepremier Kosiniak-Kamysz przez 2 dni zaprzeczał tym doniesieniom za pośrednictwem portalu społecznościowego X. Stwierdził on, że zmiana swojej polityki przez Amerykę nie dotyczy Polski. Rząd ma pracować nad dalszym zwiększaniem amerykańskiej obecności wojskowej na polskim terytorium. Relokacja żołnierzy z USA może oznaczać, że ich liczebność zmniejszy się w niektórych krajach, ale zostaną oni wówczas przeniesieni do innych państw.
Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mają też zwiększyć swoje zdolności operacyjne. W nocy ze środy na czwartek szef resortu obrony narodowej miał rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Wraz z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą, miał kontaktować się także z głównodowodzącymi amerykańskimi wojskami w Europie. Polska będzie sprzeciwiać się przyspieszonej ścieżce przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, dowiedziało się radio RMF FM. Ukraińskie władze naciskają na otwarcie negocjacji jeszcze przed okresem wakacyjnym. Rozgłośnia twierdzi, że spełnienie żądań Kijowa w sprawie rozpoczęcia 6 klastrów negocjacyjnych jeszcze w tym półroczu jest mało realne. Zgodnie z obowiązującym unijnym prawem, otwarcie kolejnych tematów rozmów jest uzależnione od spełnienia pierwszego z wymogów. Dotyczy on kwestii podstawowych w postaci zmian w wymiarze sprawiedliwości i walki z korupcją. Polska znalazła się w gronie krajów sprzeciwiających się otwarciu kolejnych klastrów negocjacyjnych. W tej sprawie polskie władze mają odmienne zdanie, choćby od Szwecji i krajów bałtyckich. Inne państwa uważają, że przyspieszenie rozmów jest możliwe, bo Komisja Europejska przygotowywała 6 klastrów przez ostatni rok. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki powiedział w rozmowie z RMF FM, że Polska opowiada się za rozszerzeniem Unii Europejskiej. Proces ten musi jednak opierać się o przyjęcie przez kandydatów najważniejszych standardów unijnych. Poza tym Polska zamierza twardo i długo negocjować kwestie związane z rolnictwem. Konkurencja z dużymi agroholdingami z Ukrainy byłaby dużym problemem dla polskich gospodarstw rolnych i groziłaby załamaniem się cen produktów żywnościowych. Wiceminister Niemczycki zwrócił też uwagę na sektor transportowy. Ukraina z powodu dużo niższych kosztów pracy stanowiłaby konkurencję dla Polski zajmującej w tej branży pozycję lidera w Unii Europejskiej. Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy wydał nakaz aresztowania byłego szefa Kancelarii Prezydenta Andrija Jermaka. Prokuratura ujawniła, że miał on podejmować decyzje kadrowe po konsultacji z wróżbitką. Po 3 dniach rozpraw Wyższy Sąd Antykorupcyjny nakazał aresztowanie Jermaka. Nie trafi on do aresztu, tylko jeśli wpłaci kaucję o równowartości 13 milionów złotych. Były bliski współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zapowiedział zaskarżenie decyzji sądu. Jermak utrzymuje, że jest niewinny i nie brał udziału w procederze prania brudnych pieniędzy. Nie ma on też wystarczających środków, aby wpłacić kaucję, ale liczy na pomoc ze strony swoich przyjaciół. Decyzja Wyższego Sądu Antykorupcyjnego oznacza uwzględnienie obaw specjalnej prokuratury antykorupcyjnej. Ostrzegała ona we wtorek, że były szef prezydenckiej kancelarii może próbować uciec z kraju. Prokurator Walentyna Grebenuk ujawniła w trakcie postępowania transkrypcje z podsłuchanych rozmów Jermaka. Wynika z nich, że kontaktował się on z kobietą, wysyłając jej daty urodzenia kandydatów na ważne stanowiska państwowe i prosząc o radę. Konsultował się on z astrolog zidentyfikowaną jako Weronika Anikijewicz od 2020 roku. Portal The Kyiv Independent przypomina, że polityk, pełniąc funkcję szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, miał swoje wpływy we wszystkich najważniejszych instytucjach. Dzięki temu odgrywał kluczową rolę w nominacjach na stanowiska w administracji państwowej. Podczas przeszukania u kierowcy Jermaka znaleziono m.in. plany zmian kadrowych w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. W trakcie rozpraw dawny współpracownik prezydenta Ukrainy przedstawiał siebie jako osobę zajmującą się głównie udzielaniu pomocy siłom zbrojnym. W ubiegłym miesiącu powołał do życia fundację mającą zajmować się wsparciem dla armii. Wtargnięcie dronów z Ukrainy w przestrzeń powietrzną Łotwy doprowadziło do dymisji tamtejszej premier Ewi Kisiliny. Gabinetem wstrząsnęło dodatkowo zatrzymanie ministra rolnictwa pod zarzutem korupcji. Szefowa łotewskiego rządu ogłosiła swoje ustąpienie po tym, jak poparcie dla niej wycofała centrolewicowa Partia Postępowa. Silina ogłosiła, że rezygnuje ze swojego stanowiska, ale nie zamierza się poddawać. Jej rząd będzie pełnił swoje obowiązki do czasu wyłonienia nowego gabinetu. W niedzielę premier Łotwy zdymisjonowała ministra obrony Andrisa Sprutsa. Oddał się on do dyspozycji szefowej rządu z powodu kolejnego wtargnięcia ukraińskich dronów w łotewską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowe statki powietrzne z Ukrainy uszkodziły 4 zbiorniki paliwa w Rzeżycy, niedaleko łotewsko-rosyjskiej granicy. W czwartek miał miejsce kolejny skandal. Minister rolnictwa Armand Krause został zatrzymany przez łotewskie biuro do spraw zapobiegania i zwalczania korupcji. Wraz z byłym podsekretarzem stanu w resorcie rolnictwa jest on oskarżany o korupcję przy wydawaniu państwowych zezwoleń przemysłowi drzewnemu. Sprawa wsparcia dla producentów rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku.
Dziennik Diena poinformował, że dzisiaj liderzy partii reprezentowanych w parlamencie spotkają się z prezydentem Edgarem Rinkeviczem. Współtworzący dotychczasową koalicję rządową Związek Zielonych i Rolników chce rozpocząć misję tworzenia nowego gabinetu. Ugrupowanie porozumiało się w tej sprawie z nacjonalistycznym Sojuszem Narodowym i z centrową Zjednoczoną Listą. Niemcy zrezygnowały z wprowadzenia ustawy o ekologicznym ogrzewaniu. Jej krytycy uważają, że zmusiłaby ona gospodarstwa domowe do wydania dużych pieniędzy na dostosowanie się do nowych wymogów. Ustawa o ogrzewaniu budynków nie uzyskała ostatecznie poparcia ze strony rządu kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Pierwotnie miała ona nakazać niemieckim obywatelom zmianę wykorzystywanych przez nich kotłów wykorzystujących paliwa kopalne. Zamiast tego gospodarstwa domowe miały przejść na alternatywne i przyjazne środowisku źródła ogrzewania. Krytycy przepisów twierdzili, że będą one niezwykle kosztowne dla zwykłych Niemców. Musieliby oni wydać tysiące euro na zakup zupełnie nowych urządzeń. Minister gospodarki Katharina Riche zapowiedziała przygotowanie nowej ustawy. Da ona właścicielom domów większą swobodę wyboru, a także stworzy odpowiedni klimat inwestycyjny dla przedsiębiorstw budowlanych. Przede wszystkim wycofane zostaną sztywne wymagania dotyczące nowych kotłów. Zakładano dotąd, że muszą one być zasilane przynajmniej w 60% przez odnawialne źródła energii. Zniesione mają być też wprowadzone stopniowo od 2 lat przepisy zakazujące montowania nowych systemów grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne. Niemiecka Partia Zielonych skrytykowała rząd Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec za całkowite porzucenie celów polityki klimatycznej. Informacje przygotował Maurycy Mietelski pod nadzorem redakcyjnym Igora Jankę. Sponsorem programu jest sklep internetowy steki.pl. Polskie mięso wołowe, steki i burgery z bezpieczną dostawą do Twojego domu. Patronem odcinka jest siepomaga.pl. Największa moc pomagania.